Witajcie na Malcie. Zabieramy Was dziś na niewielką wyspę położoną w samym sercu Morza Śródziemnego, na południowym skrawku Europy, między Sycylią a północnym wybrzeżem Afryki. To miejsce wygląda niepozornie na mapie, ale od wieków było kluczem do kontroli szlaków, flot i handlu. Naturalne porty, łagodny klimat i niezwykła lokalizacja sprawiły, że to miejsce stale przyciągało kolejne potęgi i odmieniało życie mieszkańców. Historia Malty sięga tysięcy lat i jest jak mozaika kultur. Byli tu Fenicjanie, Rzymianie i Arabowie. Później wyspa należała do Królestwa Sycylii. Jest tu także ważny wątek duchowy. Według tradycji i przekazu z dziejów apostolskich, to właśnie tutaj rozbił się statek ze świętym Pawłem, a jego pobyt na wyspie stał się symbolem początku chrześcijańskiej historii Malty. A w XVI wieku wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło jej los. Cesarz Karol V Habsburg przekazał Maltę zakonowi szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, Joannitom, w zamian za symboliczny czynsz, słynnego sokoła maltańskiego przekazywanego raz do roku. Rycerze początkowo nie byli zachwyceni surową wyspą, ale bardzo szybko docenili jej militarne możliwości. I już w 1565 roku Malta stała się areną wielkiego oblężenia. Momentu, w którym Joanici powstrzymali napór Imperium Osmańskiego na Europę. Z tym wydarzeniem wiążą się też imponujące fortyfikacje i twierdze, które do dziś robią ogromne wrażenie. Malta naprawdę jest zbudowana jak potężna forteca. Joanici rządzili tu aż do czasów Napoleona, a później Malta znalazła się pod patronatem Imperium Brytyjskiego. Jej znaczenie najlepiej widać w XX wieku. Podczas II wojny światowej wyspa przeszła dramatyczne oblężenie i należała do najintensywniej bombardowanych miejsc w Europie. Za odwagę jej mieszkańców Malta została odznaczona Krzyżem Jerzego w 1942 roku. A dziś ruszamy w teren. To pierwsza z naszych tras, po Valetcie, mieście, które narodziło się po wielkim oblężeniu z 1565 roku. Jej lokalizację wybrał wielki mistrz Jean Parisot de Valette, a projekt miasta fortecy powierzono jednemu z najlepszych papieskich architektów, Francesco Laparelliemu. Jak zawsze, mapa także dzisiejszej trasy czeka na naszej stronie, a link do niej znajdziecie w opisie pod filmem. I jeśli lubicie takie spacery i historie opowiadane w drodze, zasubskrybujcie nasz kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. A teraz zapraszamy na spacer. Gotowi? To ruszamy. Choć stolica Malty zajmuje powierzchnię nieco powyżej 0,5 km², a zamieszkuje ją zaledwie 5000 mieszkańców, to na tak małej przestrzeni mieści się wyjątkowo gęsta historia. Nasz spacer zaczynamy tam, gdzie zaczyna się większość wizyt w Valletcie. Przy Valletta Bus Terminus, głównym węźle autobusowym Malty, tuż obok murów miasta i fontanny Trytonów. To współczesna brama wjazdowa do stolicy. Właśnie tutaj dojeżdżają autobusy z całej wyspy, a tysiące turystów stawia swoje pierwsze kroki przed wejściem do miasta twierdzy. I to miejsce ma świetną warstwową historię. Tam, gdzie dziś widzimy otwarty plac, jeszcze w XVII wieku znajdowała się luneta świętej Marii Magdaleny. Element fortyfikacji chroniący podejście do bramy.
Gdy w czasach brytyjskich umocniono, rozebrano i zasypano fosy, teren zmienił się w ruchliwy dworzec autobusowy. Dopiero w XXI wieku okolice wejścia do Valletty przeszły wielką przebudowę. W ramach projektu uporządkowania całej strefy bramy i jej otoczenia, przygotowanego w wizji Renzo Piano. Tuż obok, dosłownie przy murach, stoi The Phoenicia Malta, historyczny hotel uznawany za pierwszy 5-gwiazdkowy hotel na Malcie. W 1949 roku bawiła tu jako młoda księżniczka Elizabeth, która w 2005 roku powróciła już jako królowa. Zanim jednak przejdziemy za mury, zatrzymajmy się na chwilę przy fontannie Trytonów. To zaskakująco młody symbol Valletty. Projekt powstał po konkursie w latach 50., a fontannę ukończono w 1959 roku. Jej autorami byli maltański rzeźbiarz Vincent Apap i współpracujący z nim Victor Anastasi. 3 brązowych trytonów, mitycznych morskich istot, pół ludzi, pół ryb, dźwiga wielką misę fontanny, która od dekad wyznacza najbardziej rozpoznawalny punkt wejścia do miasta. Kilka kroków dalej mamy bramę miejską. Dzisiejsza jest już 5. w tym miejscu, powstałą w latach 2011-2014, również w ramach projektu Renzo Piano. Do miasta przejdziemy przez most nad głęboką fosą, by wejść do środka dokładnie tak, jak wchodziło się tu od wieków, przez główne podejście do fortyfikacji lądowych. A przy okazji mała ciekawostka. Czy wiecie, że aż do 1931 roku między Vallettą a Imdiną kursowała kolej? Była to jedna linia z lokomotywą parową, działająca od 1883 roku. Ostatni jej odcinek prowadził pod bastionami Floriany i Valletty, w tunelu, z którego pasażerowie wychodzili tuż obok dawnej Opery Królewskiej. Przed nami Republic Street, oś, która prowadzi przez całe miasto aż do fortu St. Elmo, i wzdłuż jej osi poprowadzimy dzisiejszy spacer. Choć prosta jak strzała Republic Street zachwyca perspektywą, to nie sposób oderwać wzroku od nowoczesnej bryły budynku parlamentu, stanowiącego część przestrzeni projektu Bramy Miejskiej, również autorstwa Renzo Piano. 2 masywne kamienne bloki wyglądają jak zawieszone nad placem na smukłych podporach, a fasadę tworzą głębokie kamienne żaluzje, które filtrują światło i cień. Bo właśnie tutaj działa serce polityczne kraju, Parlament Malty, czyli jednoizbowa Izba Reprezentantów. Przejdźmy dalej na Piazza Teatru Real. I od razu widać, że to miejsce jest inne. Wygląda jak teatr, ale bez dachu i z fragmentami klasycznych kolumn. Jakby ktoś zatrzymał budowę w połowie. I to nie przypadek. To są pozostałości dawnej Royal Opera House, reprezentacyjnego gmachu z epoki brytyjskiej, otwartego w 1866 roku i zaprojektowanego przez Edwarda Middletona Barry. Przez dziesięciolecia było to jedno z najważniejszych miejsc kultury w mieście, ale podczas II wojny światowej historia przerwała tę opowieść brutalnie. Wieczorem 7 kwietnia 1942 roku budynek został zniszczony w nalocie. Przetrwały głównie kolumny i kamienna baza, a reszta zamieniła się w ruinę. I pewnie zadajecie sobie pytanie, dlaczego to wciąż wygląda jak ruina? Po wojnie przez lata dyskutowano, czy odbudować operę taką, jaką była.
Ostatecznie wybrano jednak inne rozwiązanie. Nie zamykać tej historii w rekonstrukcji, tylko zostawić ją widoczną. Dlatego w ramach projektu przebudowy wejścia do Valletty Renzo Piano zaprojektował tu otwarty teatr wśród ocalałych murów. Scenę i widownię wkomponowano w to, co przetrwało bombardowania, a nowa odsłona zaczęła działać jako miejsce wydarzeń kulturalnych w 2013 roku. Zanim wejdziemy głębiej w miasto, spójrzcie na ten dość nowoczesny i abstrakcyjny pomnik, poświęcony dwóm ludziom, bez których Valletta nie wyglądałaby tak, jak ją dziś znamy. Francesco Laparelli i Girolamo Casar. Dwóch projektantów, jeden plan. Laparelli stworzył koncepcję miasta fortecy, a Casar już na miejscu przejął pałeczkę i wcielał ten plan w życie, projektując i domykając najważniejsze elementy miejskiej tkanki. Ten pomnik odsłonięto w 2016 roku w związku z 450-leciem założenia Valletty. Vis-à-vis Piazza Teatru Real stoi Palazzo Buttigieg Francia, częściej nazywany Palazzo Ferreria. Jeden z tych budynków, które od razu przyciągają wzrok detalem. Powstał w 1876 roku w stylistyce inspirowanej weneckim gotykiem, ale z wyraźnie maltańskim podpisem. Charakterystycznymi drewnianymi gaiarigi, czyli oszklonymi balkonami, które nadają fasadzie rytm i lekkość. Co ciekawe, pałac stanął w miejscu związanym wcześniej z zapleczem zakonu, stąd skojarzenie i nazwa Ferreria. W tym miejscu wcześniej stała zakonna kuźnia, odlewnia, czyli po włosku Ferreria, gdzie dla zakonu świętego Jana wytwarzano elementy uzbrojenia. Nowy pałac przejął więc nazwę po dawnym przeznaczeniu parceli. Idąc dalej Republic Street, po chwili trafiamy na coś bardzo waletańskiego. Dwa kościoły niemal obok siebie. Co z pewnością zauważycie, w tak małym mieście kościołów jest zaskakująco dużo. Często podaje się liczbę około 28 świątyń w samej Valletcie. Malta przez wieki żyła rytmem wspólnot religijnych, bractw i narodowych środowisk, a zakon budował tu liczne kościoły i instytucje, które do dziś tworzą gęstą mapę świątyń. W skali całego kraju Malta ma setki kościołów, przeszło 300. Pierwszy, który mijamy na Republic Street, to kościół świętej Barbary. Pierwotnie powstał w 1573 dla języka Prowansji i był kościołem bombardierów, czyli ludzi od artylerii. Później był odnawiany, a w 1739 roku został całkowicie przebudowany w barokowej formie. Fasadę zaprojektował Romano Carapeccia, a wnętrze dokończył Giuseppe Bonici. A zaraz obok stoi ukończony w 1607 roku barokowy kościół świętego Franciszka z Asyżu, który dość szybko ujawnił wady konstrukcyjne, więc już w 1681 został w praktyce odbudowany dzięki wsparciu wielkiego mistrza Gregorio Carafy, którego herb umieszczono na fasadzie. W latach 20. XX wieku kościół powiększono i dodano kopułę. W środku są też dzieła znanych artystów, m.in. Matti Preti. W kościele często odbywają się koncerty i festiwale muzyczne. Zwracajcie uwagę na narożniki w Valletcie. Tu mamy małą figurkę w kamiennej wnęce. Taki typowy maltański widok, uliczna nisza z figurą świętego, po maltańsku nicza. Takie nicze zobaczycie tu na rogach domów i kościołów co chwilę. To nie tylko dekoracja, ale znak opieki patrona i zaproszenie do krótkiej modlitwy.
Co ważne, ta praktyka ma długą historię. Badania o maltańskich niszach wskazują, że upowszechniły się na wyspie wraz z joanitami w XVI wieku. A w samej Valetcie szczególnie rozwinęła się później tradycja stawiania figur na narożnikach ulic. Te figury bywają też bardzo praktyczne. Przy nich zapalano lampki oliwne, które nocą doświetlały ciemne ulice. A same nisze figury służyły mieszkańcom jako punkty orientacyjne. Podążając dalej Republic Street, po lewej stronie mijamy Narodowe Muzeum Archeologiczne. Muzeum mieści się w Auberge de Provence, renesansowo-manierycznym domu zakonnym z XVI wieku, zbudowanym jako siedziba rycerzy z prowansalskiego języka. Warto wiedzieć, że zakon świętego Jana był podzielony na języki, czyli grupy narodowo-regionalne, a każdy język miał swoją własną auberge, czyli coś pomiędzy reprezentacyjną siedzibą, domem i zapleczem logistycznym. Takich auberge w Valecie było pierwotnie 8, po jednej dla każdego z 8 języków zakonu. Część z nich nie przetrwała, m.in. przez zniszczenia wojenne. W innych obecnie znajdują się różne muzea i instytucje, o czym opowiemy mijając je po drodze. A co zobaczymy w samym Muzeum Archeologicznym? Przede wszystkim opowieść o maltańskich świątyniach megalitycznych, z opisami, planami i historią odkryć, oraz bezcenne figurki z epoki neolitu. Najsłynniejsza z nich to Śpiąca Pani, często nazywana też Śpiącą Wenus lub Śpiącą Kapłanką, przeniesiona do muzeum z Halsa Flieni Hypogeum, które znajduje się w Paola, niedaleko Valetty. Na wystawie zobaczycie też Wenus z Malty, figurkę ze stanowiska Haharoim oraz elementy przeniesione dla ochrony z kompleksu Tarxien Temples, takich jak kamienne bloki z płaskorzeźbami zwierząt i motywami roślinnymi. Idąc dalej główną osią Republic Street, przechodzimy przez Great Siege Square. Mały, ale bardzo symboliczny plac na przecięciu historii zakonu i współczesnego miasta. Po jednej stronie stoi masywny gmach Courts of Justice Building. Neoklasycystyczny z portykiem kolumn, zbudowany w latach 1965-71 na miejscu dawnej Auberge d'Auvergne, czyli domu rycerzy jednego z języków zakonu, później przekształconego w sąd i zniszczonego w czasie II wojny światowej. Naprzeciwko sądów stoi Great Siege Monument, pomnik wielkiego oblężenia z 1565 roku. 3 postacie nie są portretami konkretnych osób, tylko alegoriami. Wiary trzymającej papieską tiarę, męstwa z tarczą i mieczem i cywilizacji z maską Minerwy. Autorem jest maltański rzeźbiarz Antonio Scortino, a odsłonięcie pomnika miało miejsce 8 września 1927 roku w Dniu Zwycięstwa. A za pomnikiem wyrasta monumentalna konkatedra świętego Jana, świątynia dedykowana patronowi zakonu Joanitów. Z zewnątrz jest zaskakująco powściągliwa, manierystyczna, wręcz forteczna. To echo nastroju zakonu tuż po 1565 roku. Prace nad jej budową trwały zaledwie 4 lata, począwszy od 1573 roku, a czuwał nad nimi Gerolamo Cassar, ówczesny główny architekt zakonu. Zwróćcie uwagę na znajdujący się nad wejściem balkon oparty na masywnych kolumnach.
Właśnie stąd ogłaszano tłumom wybór nowego wielkiego mistrza, podobno wśród wiwatów i deszczu złotych monet. Centralny portal otaczają 3 herby: wielkiego mistrza Jeana de la Caisserie, głównego fundatora świątyni, zakonu świętego Jana oraz papieża Grzegorza XIII, za którego pontyfikatu kościół został konsekrowany. A wyżej, w środkowym przyczółku nad wejściem, znajduje się brązowe popiersie Zbawiciela. 2 wieże fasady stały się wzorem dla późniejszego budownictwa sakralnego. Kościoły o takiej konstrukcji możecie zobaczyć w niemal każdej maltańskiej miejscowości. Na prawej wieży znajdują się 3 tarcze zegarowe, pokazujące godzinę, dzień tygodnia i datę. A sam mechanizm jest dziełem maltańskiego zegarmistrza Giacinto Clerici. Jeśli chcecie przyjrzeć mu się z bliska, koniecznie rozszerzcie swój bilet do katedry o dzwonnicę. Dopiero gdy wejdziemy do środka, widać, że to była reprezentacyjna świątynia rycerzy. Zbudowana w XVI wieku jako kościół konwentualny zakonu, ufundowana za czasów Jeana de la Caisserie i zaprojektowana przez Girolama Cassara. Dziś ma rangę konkatedry, bo dzieli ją z katedrą w Imdinie. Wnętrze konkatedry to już czysty barokowy przepych. Rzeźbiony w wapieniu dekor, złocenia i ogromna opowiadająca nawa. Nad głową rozciąga się wielka narracja o życiu Jana Chrzciciela. Monumentalne malowidła na sklepieniu stworzył Mattia Preti, XVII-wieczny mistrz iluzji i teatralnego baroku. Nad głównym wejściem zobaczycie jeszcze lunetę z alegorią triumfu zakonu, taką wizualną pieczęć tożsamości joanitów. A pod stopami mamy kolejną księgę, marmurową posadzkę z setkami płyt nagrobnych. To blisko 370 wielobarwnych intarsji z herbami, łacińskimi inskrypcjami i pochwałami zasług rycerzy oraz dostojników. Po bokach nawy ciągną się kaplice przypisane do języków zakonu. To dokładnie to, o czym mówiliśmy przy Auberge. Każda wspólnota miała swój dom w mieście i swoje miejsce w świątyni. Co ciekawe, kaplice działają też jak sprytne wewnętrzne przypory wzmacniające konstrukcję kościoła, a przestrzeń między nimi tworzy korytarz. Każda ma bogato zdobiony ołtarz i obraz. Wiele z tych dzieł wyszło spod pędzla Mattii Pretiego, którego płyta nagrobna również znajduje się w konkatedrze. A w podziemiach jest krypta. Spoczywa tu 12 pierwszych z 28 wielkich mistrzów, którzy rządzili Maltą. Grób Jeana de la Caisserie, wielkiego mistrza w czasie budowy świątyni, znajduje się symbolicznie i dosłownie w samym sercu, bezpośrednio pod głównym ołtarzem. I wreszcie miejsce absolutnie wyjątkowe. Oratorium, którego budowę rozpoczęto w 1602 roku za rządów Alofa de Vignacourt. Miało służyć młodym nowicjuszom jako przestrzeń modlitwy i przygotowania do rycerskiej drogi. Największą artystyczną atrakcją jest tu monumentalne płótno Michelangelo Merisiego, znanego jako Caravaggio. Ścięcie świętego Jana Chrzciciela. To arcydzieło światłocienia, chiaroscuro, największy obraz artysty i jedyny, jaki kiedykolwiek podpisał.
Resztę oratorium wypełniają prace Matti Pretiego, sceny z bohaterami i świętymi zakonu, a także bogato dekorowany sufit z przedstawieniami męki Chrystusa. W tej samej kontrkatedrze w Muzeum Caravaggia zobaczycie jeszcze drugi jego obraz – Święty Hieronim Piszący, czyli Hieronim tłumaczący Biblię. I ważny detal – Caravaggio był też przez krótki czas rycerzem zakonu i właśnie to rycerskie Fra pojawia się przy jego podpisie. Z konkatedry Świętego Jana wracamy na ulicę Republic. I po chwili wychodzimy na kolejny plac, dziś oficjalnie Plac Republiki, a za czasów brytyjskich wciąż często nazywany Piazza Regina. W samym centrum, jak gdyby nigdy nic, nadal na tronie zasiada królowa Wiktoria. Jej pomnik odsłonięto w 1891 roku jako pamiątkę złotego jubileuszu jej panowania, czyli 50-lecia świętowanego w 1887 roku. Królowa ma na sobie szal z maltańskiej koronki, taki drobny detal, który od razu mówi: tu jest Malta, nie Londyn. Jeśli podejdziecie bliżej, zobaczycie, że to pomnik z historią nie tylko w podręcznikach. Miejscowi lubią wypatrywać drobnych nierówności i opowiadać, że wojenne wybuchy i wibracje w okolicy mogły zrobić swoje, a przy okazji narosły legendy o nieprzypadkowym wandalizmie. Faktem jest, że przez lata brakowało elementów, m.in. palców dłoni, a podczas konserwacji część ubytków rekonstruowano. Resztę dopowiadała już Valletta, która uwielbia takie miejskie opowieści. A za plecami królowej stoi elegancki gmach Biblioteki Narodowej Malty. Budynek ukończono w 1796 roku, zaprojektował go Stefano Ittar. Później pracę kontynuował też jego syn. I co ważne, to jedna z ostatnich wielkich publicznych inwestycji joannitów. W środku są nie tylko tysiące woluminów, ale też bezcenne archiwa zakonu Świętego Jana. Dlatego nawet krótka wizyta potrafi dać to wrażenie, jakbyście na moment weszli do cichej kapsuły czasu, zaklętej w papierze. A vis-a-vis biblioteki na rogu kusi klasyk Valletty, Caffè Cordina. To rodzinny biznes działający od 1837 roku, przeniesiony do Valletty w 1944 i słynący nie tylko z wypieków, ale też z wnętrza, które same w sobie jest atrakcją. Ciekawostka jest tu dosłownie w murach. Cordina mieści się w przyziemiu Casa del Comune Tesoro, czyli dawnego domu skarbu zakonu. Miejsca, gdzie kiedyś naprawdę kręciły się sprawy najcięższej wagi. Z Placu Republiki wystarczy zrobić dosłownie parę kroków dalej, w górę ulicą Republiki, by płynnie wyjść na kolejny salon Valletty. Plac Świętego Jerzego, znany też jako Palace Square, bo dominuje tu fasada Pałacu Wielkiego Mistrza. To jest środek miasta w najczystszej postaci. Tutaj wszystko, co ważne, zawsze miało swoją kulminację. Plac pamięta czasy, gdy karnawał rozkręcał się tu na całego, gdy odbywały się tu publiczne ceremonie, parady. Były też ciemniejsze sceny, egzekucje w czasach francuskiej okupacji i dramatyczne epizody z historii Malty. Po prawej stronie mamy Pałac Wielkiego Mistrza, serce władzy joannitów.
To tutaj wielki mistrz Jean de la Cassière umocnił swoją siedzibę w latach 70. XVI wieku. A sam budynek przez lata rósł trochę kawałek po kawałku, wchłaniając sąsiednie zabudowania. Potem przyszli Brytyjczycy i pałac stał się siedzibą gubernatora. A dziś to biuro prezydenta. Do 2015 roku obradował tu również maltański parlament. I jeszcze detale. W tym miejscu historia nie jest tylko w środku pałacu. Ona wisi też na zewnątrz. Na fasadzie zobaczycie marmurowe tablice, płyty pamiątkowe, które skrótowo opowiadają o kluczowych momentach XX wieku i drodze Malty do nowoczesnej państwowości. Po drugiej stronie placu stoi Main Guard, czyli dawniej strażnica Wielkiego Mistrza, zbudowana w 1603 roku. A w czasach brytyjskich była również miejscem dla straży gubernatora. Brytyjczycy dodali na początku XIX wieku neoklasyczny portyk i słynną inskrypcję, która w swoim tonie brzmi jak polityczny manifest epoki o przywiązaniu Maltańczyków do imperium. Stojąc na placu, spójrzcie jeszcze na dwie barokowe fontanny ścienne z końca XVIII wieku, z czasów Wielkiego Mistrza de Rohana. W mieście twierdzy woda była sprawą kluczową. Bez niej nie da się utrzymać ludzi ani przetrwać oblężenia. Dlatego doprowadzenie jej akweduktem około 1615 roku było przełomem, a pierwsze fontanny stały się nie tylko ozdobą, ale też widocznym symbolem działającego miasta. I jeszcze mocny akcent tej przestrzeni – pomnik Sette Giugno. Upamiętnia 7 czerwca 1919 roku. Dzień, gdy narastająca frustracja z powodu drożyzny i braków podstawowych produktów, takich jak chleb czy ziemniaki, przerodziła się w protesty i starcia. Brytyjscy żołnierze otworzyli ogień do protestujących. Zginęło 4 Maltańczyków. Ten wstrząs przyspieszył zmiany. Już 2 lata później wprowadzano konstytucję samorządową, odbyły się pierwsze wybory, a sama data do dziś jest na wyspie świętem narodowym. Zostawiając za plecami pomnik Sette Giugno, idziemy dalej, Republic Street. Ulicą, która prowadzi nas prosto w bardziej prywatną, domową warstwę historii Valletty. Już po chwili pod numerem 74 trafiamy na Casa Rocca Piccola. To formalnie muzeum, ale wrażenie jest zupełnie inne, bo to wciąż prawdziwy dom. XVI-wieczny pałacyk zbudowany pierwotnie dla rycerza zakonu. Jego wyjątkowość polega na tym, że to jedyny taki prywatny pałac w Valletcie udostępniony zwiedzającym, a jednocześnie nadal zamieszkany. Gospodarzem jest Nicolas de Piro, 9. markiz de Piro. I właśnie ten fakt bywa najlepszą niespodzianką, bo czasem możemy go spotkać na trasie zwiedzania, kiedy wzbogaca te piękne wnętrza własnymi anegdotami i wspomnieniami rodzinnymi. Wśród pamiątek mocno wybrzmiewa też wątek brytyjski. Rodzina de Piro była blisko świata monarchii. Zachowały się m.in. ślady ich udziału w wydarzeniach dworskich, a w rodzinnych archiwach przewija się też maltański rozdział młodej księżniczki Elżbiety. A na koniec schodzimy też pod ziemię. Zwiedzanie domyka przejmujący epizod II wojny światowej i schron wykuty w skale pod domem. To dawne studnie i cysterny, które zostały przerobione na schrony przeciwbombowe.
Nie jeden raz ratujące życie mieszkańców Malty podczas nalotów. Nasza trasa wzdłuż Republic Street prowadzi nas dalej aż na Fort St. Elmo. Ale to zostawmy już na kolejny spacer. Tutaj kończymy dzisiejszą trasę i nasze pierwsze spotkanie z Vallettą, miastem twierdzą. To dopiero początek, bo historia Valletty ma jeszcze wiele warstw i będziemy je odkrywać krok po kroku w kolejnych częściach spaceru. Mamy nadzieję, że będziecie nam dalej towarzyszyć. A jeśli podoba Wam się taki narracyjny spacer z detalami, ciekawostkami i historią podaną z ulicy, zasubskrybujcie nasz kanał i koniecznie podzielcie się w komentarzach wrażeniami, które towarzyszą Wam w takich podróżach. A my już wkrótce zapraszamy na kolejny spacer ulicami Valletty. Tym razem w stronę przejmującej historii wojennych fortów, schronów i armat. Do zobaczenia. Hello? Tylko to ja nie widziałam.